ponownie u mnie. Fajnie, że do mnie wpadliście. Słuchajcie, ten rok dla mnie jest dość specjalny, ponieważ jest to już 10 lat, odkąd tworzę kostiumy. Naprawdę, 10 lat bawię się w cosplay. Zaczęłam w 2009 roku. Od naprawdę okropnych, prostych strojów, które uszyłam po prostu z podszewki. Ciemne czasy, ale to już jest naprawdę 10 lat, odkąd jeżdżę na konwenty, wykonuję stroje, robię sobie sesje zdjęciowe, jak i również biorę udział w konkursach cosplay. No i dodatkowo również je oceniam od prawie już 6 lat, także wydaje mi się, że w tej kwestii mam troszkę do powiedzenia, a wielu z Was często pyta się mnie o różne rady, jakieś dobre triki na to, jak właśnie opanować stres związany z konkursami, czy to jak się do takich konkursów dobrze przygotować. Więc uznałam, że w tym roku chciałabym Wam właśnie pokazać troszkę więcej takich technicznych, praktycznych porad związanych z cosplayem. No i zaczniemy właśnie od takiej pogadanki na temat tego, jak sobie poradzić na konkursie cosplay i nie umrzeć gdzieś w procesie. Przez tą dekadę brałam udział w naprawdę przeróżnych konkursach, od takich najmniejszych, wiecie, naprawdę na konwentach mangowych, na scenie z ławek, w piwnicy szkolnej gdzieś, po prostu takie czasy, słuchajcie, po największe konkursy międzynarodowe, na przykład z finałami w Paryżu czy w Londynie, czy nawet za granicą ostatnio w Ameryce. I naprawdę każdy konkurs dał mi ogromną nauczkę na przyszłość. Od tego, jakie stroje wybierać, jakie przygotowywać, jakie techniki przygotowywać, jak rozmawiać z sędziami, jak się przygotowywać do wyjazdu, jak się pakować, jak to wszystko zorganizować tak, aby naprawdę ten konkurs poszedł w miarę płynnie i gdzieś nie umrzeć na zawał po drodze w tym całym wagoniku pędzącego stresu. No to lecimy, kochani. Nie przedłużamy, ponieważ mam dla Was masę informacji, które wydają mi się bardzo ważne, zwłaszcza dla początkujących w konkursach cosplay. A wiecie, że ciocia Czapi zawsze chętnie pomoże, zwłaszcza początkującym, także lecimy! Na początku, kiedy wybieracie swój pierwszy konkurs cosplay, zastanówcie się, czy Wasz strój pasuje do konkursu. I nie chodzi mi tylko o to, czy jedziecie na konwent mangowy i macie strój z najbardziej popularnego anime, który teraz leci w sezonie zimowym. To nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, czy ten strój naprawdę pasuje do tego, co chcecie zaprezentować. Czyli na przykład, czy jest on w miarę ciekawy technicznie, czyli ma różne techniki, jest to nie tylko i wyłącznie szycie, ale jest tam na przykład troszkę układania peruki, makijażu, troszkę zbroi, ponieważ im więcej technik zastosujecie w Waszym kostiumie, tym jest on po prostu ciekawszy dla sędziów i więcej punktów możecie dostać za wykonanie techniczne. Oczywiście, jeżeli na przykład nie czujecie się zbyt dobrze w wielu technikach, załóżmy tylko i wyłącznie super idzie Wam szycie, to nie jest nic złego skupić się jedynie na tej technice i ją przedstawić w wersji na przykład prostszego mundurku, czy jakiejś sukienki. Zdziwilibyście się, kochani, ile naprawdę konkursów oceniałam, gdzie naprawdę świetnie, perfekcyjnie uszyty mundurek szkolny z podszewką, z pięknym wykrojem, dopasowaniem, wykończony po prostu estetycznie, wygrał z jakąś wielką i naprawdę potężną zbroją, tylko i wyłącznie dlatego, że ta zbroja nie do końca była właśnie ładnie wykończona. A jeżeli chcecie rozwijać swoje umiejętności i jednocześnie ciągle brać udział w konkursach, to polecam Wam po prostu wybrać jakiś kostium, w którym jest więcej technik, które dobrze znacie i parę takich właśnie prostszych elementów z nowych dziedzin, których jeszcze nie próbowaliście. W ten sposób właśnie skupicie się na tym, co naprawdę umiecie, a przy okazji będziecie się powoli rozwijać w kierunku nowych technik. Pamiętajcie również, aby wybrać konkurs na swoim poziomie zaawansowania. Oczywiście, ja nikomu nie zabronię wziąć swój pierwszy cosplay i iść na głęboką wodę, pójść na maskaradę na Perkonie. Oczywiście, możecie to zrobić, ale wydaje mi się, że ogólnie będziecie mieć lepsze doświadczenie z takiego konkursu, kiedy pójdziecie na przykład na jakiś mniejszy konkurs, mniejszy konwent, na przykład na konkurs z kategorią debiutant, ponieważ wtedy faktycznie będziecie oceniani na takim samym poziomie, jak Wasi koledzy z tej samej kategorii i jakby nie będziecie mieć potem jakiegoś takiego niesmaku, że wygrał jakiś wielki profesjonalista, na Wasz strój nie został doceniony. Kolejną rzeczą, na którą naprawdę chcę Was uczulić, kochani, jest poprawne zgłoszenie się do konkursu cosplay. Wiem, i to z doświadczenia, ponieważ często te konkursy również organizuję, że wielu z Was traktuje ten etap po macoszemu. Po pierwsze, pamiętajcie, żeby wysłać dobrą rewkę. Rewka, czyli obrazek referencyjny, to jest grafika waszego stroju, waszej postaci, waszego bohatera. Może być to na przykład grafika z anime, jakiś screen z gry, oficjalne plakaty, cokolwiek, co faktycznie pokazuje waszą postać w najlepszym świetle, ponieważ liczą się również kolory, na jakich bazujecie, detale z przodu, z tyłu, jakieś zbliżenia na różne właśnie elementy, na makijaż. To wszystko jest bardzo istotne, ponieważ im więcej dobrych rewek pokażecie waszym sędziom, tym lepiej oni mogą
mogą ocenić wasz kostium. Po drugie, dobry podkład muzyczny. Większość konwentów będzie Was prosić o wysłanie właśnie jakiegoś podkładu, jakiejś piosenki do Waszego występu. Zazwyczaj w regulaminie jest to wyszczególnione, ile czasu macie na takie występy. Ja proponuję od takiej minuty do 2 minut na występ solowy i oczywiście pamiętajcie również o tym, żeby taka muzyka była dobrze jakościowo nagrana. Co mam na myśli? Niech się nie ucina jakoś bardzo chamsko na końcu, jakbyś nożem uciął piosenkę. Niech te głosy, które są zawarte w Waszej prezentacji, nie będą nagrane jakimś ziemniakiem, tylko faktycznie zainwestujcie w jakiś lepszy mikrofon lub po prostu niech będzie cicho w pokoju, kiedy to nagrywacie. Pamiętajcie o użyciu języka, który będzie zrozumiały dla większości osób na publiczności. Czyli na pewno, jeżeli chcecie użyć języka japońskiego w Waszej prezentacji, to dobrym pomysłem byłby na przykład zawarcie jakiegoś tłumaczenia gdzieś tam na przykład na rzutniku obok Waszej sceny, tak aby każdy mógł zrozumieć, co się dzieje na scenie. Również polecam Wam zapoznanie się z tym, kto jest w jury, ponieważ jeżeli na przykład w jury będzie osoba, która mówi po angielsku, no to kontynuując taką naszą myśl, używajmy języka, który ona zrozumie. Lub zawrzyjmy jakiś mały plik tekstowy, który można wysłać lub podać na rundzie jury naszemu sędziowi, tak aby on mógł po prostu potem na prezentacji przeczytać, co się dzieje na scenie i zrozumieć Wasz występ. I po trzecie, niech to zgłoszenie będzie po prostu pełne. Pamiętajcie, że w każdym regulaminie konkursu będziecie mieć wypisane, czego organizatorzy potrzebują dokładnie do Waszego występu. Niektóre konkursy łączą się z preeliminacjami. I chodzi głównie o to, że więcej osób się zgłasza, niż ten konwent jest w stanie wpuścić na scenę w tym czasie, ile mają przeznaczone na konkurs cosplay. Jeżeli Wasz kostium nie dostał się na konkurs, to naprawdę nie bierzcie tego osobiście. Raczej nie chodzi o to, że organizator Was nie lubi, czy macie zły kostium, po prostu jest za mało miejsc dla wszystkich. Nie przejmujcie się, że się nie dostaliście. Po prostu spróbujcie na innym konkursie lub z innym strojem. Kolejną i wydaje mi się również bardzo ważną radą, którą bym Wam chciała dać, jest to, abyście nie kończyli stroju tuż przed konwentem lub, co najgorsze, na konwencie. Taki kończony w pośpiechu strój zazwyczaj może mieć po prostu masę błędów i niedociągnięć, które potem jury wyłapie i po prostu mogą Wam odciąć punkty. Jeżeli czujecie, że naprawdę to, co robicie teraz, dzień czy tą noc przed konwentem, nie jest wystarczająco dobre i psuje ogólny odbiór Waszego stroju, to może warto zrezygnować z konkursu, zadzwonić do organizatora, powiedzieć mu: przepraszam, nie zdążyłem, chcę się wypisać, i skończyć kostium na następny konkurs, gdzie faktycznie wszystko będzie cudownie, idealnie dopieszczone. Przemyślcie sami przed sobą tak naprawdę, czy warto jest zarywać te nocki, potem czuć się jak zombie na konwencie, zmarnować sobie wyjazd ze znajomymi, a na końcu nie do końca być zadowolonym z tego, co Wam wyszło. Konwentów w Polsce jest tyle co miesiąc, że naprawdę na pewno będzie jeszcze jedna okazja. Okej, to przechodzimy teraz do kolejnego punktu, który jest bardzo, bardzo ważny w konkursach, czyli do rundy jury. Taka runda to nic innego jak rozmowa z sędziami, którzy zadają Wam serię pytań o to, jak wykonaliście kostium. Opowiedzcie wszystko o Waszym stroju. Im więcej, tym lepiej. Jakich materiałów użyliście? Jakich technik? Dlaczego taka rewka? Dlaczego taka postać? Jaki macie pomysł na jakieś różne detale? Może właśnie jakieś techniki, których jeszcze nigdy nie używaliście, a chcecie się nimi pochwalić? Naprawdę wszystko. Jeżeli o czymś zapomnicie, to prawdopodobnie jury i tak samo zada to pytanie. Oni po prostu będą ten kostium oglądać z każdej strony i na pewno sami zadają jakieś konkretne dodatkowe pytania od nich. Pomyślcie o rundzie jury jako o takim momencie, kiedy naprawdę możecie sprzedać swój kostium. Sprzedać mam na myśli dobrze o nim opowiedzieć, tak aby on wyglądał naprawdę jeszcze lepiej niż w rzeczywistości. Pamiętajcie o tym, żeby przenigdy nie przepraszać za to, co nie wyszło w kostiumie. Naprawdę, nie możecie zrobić nic gorszego niż powiedzieć sędziom: to mi nie wyszło, to było brzydkie, a za to przepraszam. To chyba nie o to chodzi, żebyście odstraszali jury od Waszego stroju. Wręcz przeciwnie, pokażcie im wszystkie najważniejsze elementy. To, z czego jesteście naprawdę dumni, jakieś techniki, których naprawdę opanowaliście do perfekcji i chcecie im to pokazać. Więc dla Waszego dobra proponuję Wam po prostu: mówcie głośno o tym, co Wam wyszło świetnie, a już troszkę ciszej o tym, co nie do końca poszło dobrze. Zdarza się tak czasem, że ktoś na przykład kupił kostium lub dostał dużo pomocy od kogoś, kto mu ten kostium na przykład zrobił, czy uszył części szyte, czy wykonał propsa i takie osoby zazwyczaj starają się ten kostium jakoś, wiecie, przepchnąć dalej, powiedzieć, że sami to zrobili. Niestety to wychodzi. W takim przypadku, jeżeli mieliście jakąś pomoc na przykład przy wykrojach czy jakichś mniejszych elementach, to nie bójcie się powiedzieć o tym sędziom, naprawdę. Nawet jeżeli nie dostaniecie nagrody za najlepsze wykonanie techniczne overall, to po prostu możecie dostać na przykład nagrodę za podobieństwo albo za jakiś jeden prop, który sami wykonaliście. Także naprawdę nie bójcie się o tym mówić głośno, a kłamcy i oszuści zawsze jakoś wychodzą, a potem po prostu może być im tylko wstyd.
Po rundzie jury przechodzimy do prezentacji. I jest to zazwyczaj dość stresujący moment każdego cosplayera, ponieważ musimy wyjść na scenę przed jakieś tam setki osób i wystąpić w naszym stroju. O prezentacjach mogłam zrobić naprawdę osobny filmik i mówić Wam o wielu rzeczach typu stres, jak się przygotować do prezentacji, jak zrobić dobrą scenkę. Jedyne co Wam powiem w skrócie dzisiaj, to na przykład to, żeby scenka była po prostu zrozumiała. Jak wspominałam wcześniej, żadnych prezentacji po japońsku czy w innym jakimś języku, którego nikt nie zrozumie. Żadnych prezentacji, które kompletnie nie mają związku z Waszą postacią. Załóżmy, macie na sobie kostium z Naruto, a nagle opowiadacie Szekspira. O co chodzi? Najlepiej, żeby prezentacja była dość spójna, niezbyt długa, ponieważ nikt nie chce zanudzić swojej publiczności na śmierć, z dobrze nagranym podkładem dźwiękowym, jak i również pamiętajcie, żeby przećwiczyć prezentację paręnaście, parędziesiąt razy przed występem, tak aby każdy ruch był po prostu przetrenowany. Jeżeli zdarzy się tak, że coś Wam nie pójdzie w Waszej prezentacji, na przykład kawałek stroju odpadnie, props się złamie, parawan się przewróci, pamiętajcie o tym, że nie ma nic gorszego niż zbiegnięcie ze sceny w trakcie prezentacji. Kontynuujcie występ. Starajcie się zachowywać jakby tak miało być, jakby nic się nie stało i wszystko było zaplanowane. Zapewniam Was, że większość publiczności kompletnie się nie kapnie, a jury może będzie wiedziało o co chodzi, ale i tak zrozumie, że po prostu przypadki się zdarzają, a Wy wyszliście z tego obronną ręką. Po występie nie zostaje Wam nic innego niż czekać na wyniki. Zazwyczaj nie odchodźcie zbyt daleko, możecie oczywiście ściągnąć kostium, jeżeli jest on bardzo niewygodny, ale zazwyczaj kręćcie się wokół sceny, jury potrzebuje paręnastu, parędziesięciu minut na decyzję, na debatę i potem właśnie zapraszają wszystkich na scenę, aby ogłosić zwycięzców. I tak naprawdę wyczytanie wyników i to, jak się zachowacie po konkursie, jest chyba największym testem charakteru i najlepiej pokazuje, jak się naprawdę ten człowiek zachowuje, jeżeli chodzi o konkursy. Co mam na myśli? Jeżeli wygracie, super, świetnie, naprawdę good for you, fajnie, bardzo się cieszę, faktycznie Wasza praca została doceniona, więc nie ma nic innego niż tylko się cieszyć, robić sobie zdjęcia z Waszym trofeum i chwalić się na social media. A co jeżeli nam nie wyjdzie? No cóż, to co mogę Wam polecić, to najpierw iść do sędziów, naprawdę. Trzeba pójść do sędziów i zapytać się ich o tak zwany feedback, czyli informacje od jury, co zrobiłeś źle, co mógłbyś zrobić lepiej, co mógłbyś poprawić i jak możesz po prostu stać się lepszym cosplayerem. Nawet jeżeli wygrałeś, ja również zachęcam do wzięcia feedbacku od sędziów, ponieważ powiem szczerze, nic bardziej mi osobiście nie imponuje niż zwycięzca, który przychodzi i tak do sędziów i chce się zapytać ich o to, co jeszcze mógłby zrobić lepiej. A to, co szczególnie Wam odradzam i bardzo proszę, nie bądźcie takimi ludźmi, to jest na przykład po konkursie obgadywanie zwycięzców. Czy na przykład pisanie bardzo smutnych i hejtowskich wiadomości na Facebooku. Czy po prostu nawet nie podejście do sędziów i zapytanie się ich o co chodzi, dlaczego ta osoba wygrała, a wyciąganie swoich własnych wniosków i chodzenie po konwencie i rozprowadzanie brzydkich rzeczy. Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do wyników konkursu, to nie ma nic lepszego niż pójście do jury i zapytanie się ich wprost: hej, powiedz mi, co mógłbym zrobić lepiej i dlaczego zwycięzca wygrał? A jeżeli nie czujesz się komfortowo z rozmową twarzą w twarz z sędziami, to zawsze jest Facebook, możecie do nich po prostu napisać i zapytać się o jakiś właśnie feedback na temat kostiumu i konkursu. Spróbujmy również postawić się na miejscu zwycięzcy. Czy Ty po zwyciężeniu konkursu, po właśnie całej Twojej ciężkiej pracy, chciałbyś usłyszeć nieprzyjemne i nieprawdziwe plotki na swój temat, że na przykład kupił kostium, czy ktoś mu go zrobił, czy sędziowie byli przekupieni? Słuchajcie, no pomyślcie, chcielibyście być na takim miejscu? Chcielibyście to słyszeć? Wydaje mi się, że nie. A tak między nami, plotki o sędziach, którzy są przekupieni, to jest po prostu moja ulubiona ploteczka i wydaje mi się, że gdybyśmy byli przekupieni na każdym konkursie, na którym słyszałam, że byliśmy, to już bym pływała po prostu w milionach monet i byłabym naprawdę bardzo bogatym sędzią. Więc jedyne co mogę Wam przekazać to po prostu mniej hejtu, więcej pracy nad sobą, a zapewniam Was, że wyniki i efekty tego będą widoczne w następnych konkursach. Pamiętajcie, że konkursy cosplay to swego rodzaju loteria. I naprawdę nie macie często pojęcia, co się może wydarzyć. Jak na przykład może Wasz kostium się rozpaść, może coś pójść nie tak z prezentacją, czy może na przykład pójdzie Wam świetnie, o wiele lepiej niż sądziliście. Albo jakiś uczestnik, którego się strasznie baliście, bo miał naprawdę ogromny i świetny kostium, na przykład nie przyjedzie i jest duża szansa, że wyskoczycie na jego miejsce. Ja osobiście strasznie nie lubię takich osób, które mówią, że nie przyjdę na konkurs, bo przyjedzie taka Shapi albo taka Kairi i ja w ogóle nie wygram. Słuchajcie, no chyba o to chodzi w konkursach, żeby właśnie próbować z ludźmi, którzy wydają nam się od nas lepsi i starać się rywalizować tak, aby faktycznie pokazać, że nasze umiejętności są super. Pamiętam, że chyba był taki jeden konkurs, na którym właśnie występowała taka dość właśnie doświadczona osoba
i nie przyznawała się nigdzie na żadnych social media. Prosiła również organizatorów o to, żeby nie podawali jej niku w listach występujących, ponieważ chciała, żeby więcej osób właśnie wzięło udział w tym konkursie. I wydaje mi się, że to jest strasznie smutne, że musimy tak bardzo, jakby nie wiem, unikać konfrontacji z innymi uczestnikami, żeby ludzie po prostu przyjechali na konkurs. Także uwierzcie w siebie, bierzcie udział, naprawdę, nawet jeżeli nie wygracie, to jest ciągle jakaś nauczka. Każdy konkurs to jest dużo lekcji dla Was i Wasze doświadczenie. Jestem o tym przekonana, że wszystkie moje porażki, które przechodziłam przez różne konkursy cosplay, od najmniejszych po tych naprawdę wielkich, jak na przykład finały Eurocosplayu w Londynie, gdzie w 2010 roku mój stój się rozpadł na scenie, naprawdę. I gdyby nie takie porażki, które po prostu nauczyły mnie różnych rzeczy, różnych doświadczeń i lekcji, bardzo możliwe, że po prostu bym nie była tutaj, gdzie jestem teraz. A więc nie bójcie się porażek, nie bójcie się przegrywać, nie bójcie się jakichś przypałów na konkursie, na scenie, bo naprawdę to wszystko, co Wam się przydarzy, sprawi, że będziecie po prostu bardziej doświadczeni, lepsi na przyszłych konkursach. No to był długi filmik. Mam wrażenie, że po prostu rozgadałam się jak Katarynka. Także mam nadzieję, że zawarłam wszystkie najważniejsze informacje, które mam w tym momencie w głowie w tym filmiku. Na pewno coś sobie jeszcze przypomnę, albo Wy macie jakieś dodatkowe pytania, także koniecznie zadawajcie mi je na dole w komentarzach i chętnie wszystkim odpowiem. Podsyłajcie ten filmik swoim znajomym, którzy chcą pierwszy raz brać udział w konkursach cosplay. Mam nadzieję, że im troszkę pomogę i rozjaśnię ten cały ciemny i straszny konkursowy świat, który tak naprawdę nie jest wcale taki trudny. A jak zobaczycie mnie gdzieś na zapleczu albo w formie jury, to przyjdźcie do mnie później, przybijcie mi pionę i powiedzcie: dobry filmik, Czapi, nauczyłem się czegoś od Ciebie. Ale te wszystkie filmiki nie powstałyby, gdyby nie moi patroni z Patronite i z Patreona. Chciałam serdecznie podziękować moim najkochańszym patronom, którzy bardzo mnie wspierają i jest na przykład Przemysław, Bartosz, Aleksandra, Grzegorz, Łukasz, Dacu i Krzysztof. A z Patreona mamy Klarę, Miguela, Artura, Johna, Kselgota, Piotra, Kevina, Konrada, Tomasza, Michała, Ilonka, Maksymiliana, Zacharego, Georgia, Winterwolfa i Ardorę. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję, kochani, za to, że jesteście ze mną i mnie wspieracie. Naprawdę bez Was myślę, że bym nie miała tyle czasu na cosplay i Wam dzięki temu, że mnie wspieracie. A Wy, moi kochani widzowie, jeżeli również chcecie wesprzeć moją pracę, zachęcam Was serdecznie do subskrypcji tego kanału lub stania patronem na Patronite. A z tej strony są inne moje filmiki. I Wam dzisiaj dziękuję serdecznie za oglądanie, no i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo na tym kanale. Także buźka!